Mieliśmy dość bogaty dzisiaj w decyzję dzień jako polski rząd. Po pierwsze, przedstawiona została rekomendacja przez pana ministra Adama Szłapkę, ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie. Rekomendacja na polskiego członka Komisji Europejskiej. Została ona jednomyślnie i powiem entuzjastycznie przyjęta przez cały rząd. Jest to kandydatura pana Piotra Serafina. Dzisiaj jest szefem naszego przedstawicielstwa w Brukseli, w Unii Europejskiej. Był przez długie lata moim bliskim współpracownikiem, prawą ręką wtedy, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej. Był także sekretarzem stanu, czyli takim ministrem europejskim w polskim rządzie. Był najbliższym współpracownikiem, współodpowiedzialnym razem z Januszem Lewandowskim w Komisji Europejskiej za rekordowy dla Polski budżet. Mówię o tych poprzednim budżecie europejskim. Polska wtedy uzyskała rekordowe środki. Pamiętacie Państwo tę autentyczną i uzasadnioną euforię w Polsce? Wtedy ruszyły te gigantyczne inwestycje, o których tak głośno było nie tylko w Polsce, te autostradowe, przygotowania do Euro 2012. No Polska była rzeczywiście w takim tempie ekspresowym przebudowywana dzięki tym środkom. Piotr Serafin miał tutaj bardzo poważną rolę. To jest oczywiście rekomendacja, z pełnym przekonaniem ją potwierdzam. Rządu czeka nas cała procedura. Jeszcze w tym tygodniu, mam nadzieję, że jeszcze przed świętem 15 sierpnia będę konsultował tę propozycję z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja sejmowa ma zebrać się także, ta do spraw europejskich, i ocenić kandydata i wtedy zostanie formalnie zgłoszony. Poprzedziły to także moje konsultacje z szefową Komisji Europejskiej. Rozważaliśmy kilka kandydatur, tak jak to jest w zwyczaju, i pani Ursula von der Leyen, szefowa Komisji, przyjęła także do wiadomości, że finalnie zgłosimy kandydaturę Piotra Serafina. No teraz wszystko w naszych rękach. Mam nadzieję, że ta procedura przebiegnie szybko i bezkonfliktowo. Bardzo bym chciał, żeby Europa widziała, że w sprawach dotyczących polskich interesów, polskich pieniędzy, polskiego bezpieczeństwa, że jesteśmy tutaj bardzo dobrze ze sobą współpracujemy, niezależnie od tego, kto skąd jest, w sensie politycznym. Także mam nadzieję, że szybko uzgodnię to z prezydentem i z parlamentem. Najbardziej prawdopodobna dziedzina, jaką miałby się zajmować polski komisarz, to oczywiście jest w gestii szefowej komisji, jak Państwo wiecie. Tutaj państwa narodowe mogą sugerować, trochę negocjować, ale tak naprawdę decyzja zapada w Komisji Europejskiej, to jest decyzja szefowej, i w Parlamencie Europejskim. Ale wydaje się bardzo prawdopodobne, że polski komisarz uzyska to kluczowe z naszego punktu widzenia portfolio, jakim byłby budżet europejski. Ja już o tym Państwu wspominałem. Ten portfel daje możliwość współpracy i wpływania na różne decyzje we wszystkich jakby dziedzinach życia w Europie. Każdy komisarz Unii Europejskiej musi się liczyć z tym komisarzem, który odpowiada za budżet. Będzie to miało także bezpośrednie, jeśli się to oczywiście uda, bezpośrednie znaczenie i takie bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o pewne korzyści finansowe, ale o tym w przyszłości będę precyzyjnie informował. Ale to dla Polski jest też poważna szansa i wysiłek równocześnie, a wartość tych wysiłków będzie można liczyć na dziesiątki miliardów euro w przyszłości. Druga sprawa, czekałem na to niecierpliwie, ale niedługo na szczęście, i muszę powiedzieć, że pani minister zdrowia tutaj bardzo szybko podjęła to wyzwanie. Chodzi o jakby kolejne decyzje dotyczące
chorób rzadkich. Jak Państwo być może pamiętacie, no z różnych powodów, ale takich oczywistych, byliśmy wszyscy bardzo przejęci losem szczególnie tych najmniejszych, czasami skazanych na dramat, na cierpienie, a czasami na śmierć. Wtedy, kiedy brakowało na leki albo w ogóle leków czy procedur, które mogły ratować szczególnie dzieci chore na choroby rzadkie, w tym onkologiczne, genetyczne. Ja podjąłem decyzję właściwie w pierwszych dniach po objęciu stanowiska szefa rządu o przekazaniu 500 milionów złotych do dyspozycji NFZ-u na pomoc chorym na SMA. Jedna z tych chorób, które tak często powodowały rozpaczliwe zrzutki społeczne. Pamiętacie Państwo, chodziło nam o to, żeby rodziny, które zostały dotknięte tym nieszczęściem, żeby otrzymały efektywną pomoc od państwa. I te 500 milionów pracuje już od wielu miesięcy i wydaje się, że problem na tyle, na ile to jest możliwe, bo oczywiście wiadomo, że nie wszystko da się dzięki tym pieniądzom, no nie zawsze to jest skuteczne, ale jest to bardzo, bardzo poważne wsparcie dla tych wszystkich polskich rodzin, które z tą chorobą w rodzinie się zmagają. Dzisiaj pani minister zdrowia poinformowała o podjęciu decyzji, to jest taka uchwała Rady Ministrów, że od 1 lipca będą 24 nowe leki, jeśli chodzi o leczenie chorób rzadkich. Warto zdawać sobie sprawę, bo mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że tych chorób rzadkich jest około 10 000 w tej chwili. I to są rzadkie choroby, bo na każdą z tych chorób choruje nieduża grupa ludzi. Ale jest ich 10 000 i to oznacza, że w Polsce na choroby rzadkie cierpi około 3 milionów ludzi. W tym niestety bardzo często mówimy tu o najmłodszych, o niemowlakach, o dzieciach. I dlatego to jest problem, no to nie jest jakiś, wiecie, wyjątkowa sytuacja, że dotyczy nielicznej grupy rodzin. To jest bardzo też poważny problem społeczny. Dlatego bardzo jesteśmy też skoncentrowani na tym. To są te 24 nowe leki. Wydajemy dużo więcej pieniędzy. No myślę, że wydamy na samo leczenie chorób rzadkich gdzieś, no myślę, że 4 razy więcej, ostrożnie mówię, 4 razy więcej niż rok temu wydali nasi poprzednicy. Ta uchwała dotyczy także naszej decyzji o umożliwieniu, bo będą do tego potrzebni, chętni, o umożliwieniu utworzenia kolejnych ośrodków eksperckich chorób rzadkich. To są ośrodki, które są certyfikowane, będą mogły dostawać dzięki temu od nas pieniądze na sprzęt, taki na know-how, na wszystko, co potrzebne, żeby taki ośrodek mógł funkcjonować. My dzisiaj w Polsce mamy 23 takie ośrodki, one są w sieci europejskiej. W sumie takich miejsc, gdzie można dokonać takiej ekspertyzy, a to jest wstęp, żeby w ogóle móc leczyć, żeby ratować życie i zdrowie najczęściej maleństw. Takich miejsc w Polsce jest chyba już 44, bo niektóre z tych ośrodków mają swoje filie, ale one mieszczą się tylko w 10 województwach. I naszą ambicją jest, żeby jak najszybciej na całej mapie w Polsce, a więc w 16 województwach, takie eksperckie ośrodki chorób rzadkich powstały. To jest w ogóle warunek wstępny, żeby móc efektywnie wydawać coraz większe pieniądze, no bo nie muszę nikogo przekonywać, że no, na początek rozpoznanie, później dobór odpowiedniej procedury leczniczej, dobór odpowiednich leków. To wszystko wymaga systemu dużo lepszego niż ten, który odziedziczyliśmy i dlatego będziemy wspomagali tworzenie tych eksperckich ośrodków. Pani minister zdrowia także poinformowała rząd o podjęciu decyzji ostatecznej. W Polsce nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż. Ten temat budził sporo emocji. Przez te lata rządów PiS-u polskie kobiety miały takie poczucie i ono było uzasadnione niestety faktami,
że ten obowiązkowy rejestr ciąż, dostępny nie tylko dla lekarzy, ale też dla prokuratorów, był takim powodem de facto represji wobec kobiet w ciąży. Do dziś pamiętamy głośną akcję CBA i prokuratury, która zajęła całą dokumentację kobiet w ciąży w jednym z gabinetów w Szczecinie. Dotyczyło to setek, bo to no, pamiętacie lepiej ode mnie Państwo całą tę sprawę. Dla nas jest rzeczą ważną, żeby już dzisiaj nie było żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnego obowiązku wpisywania do takiego rejestru ciąż kobiety ciężarnej bez jej zgody, bez jej woli, bez jej chęci. Będziemy chcieli, aby informacja o ciężarnej była wyłącznie do dyspozycji lekarzy wtedy, kiedy potrzebne jest to dla ratowania zdrowia, życia, no bo mogą być takie przypadki, ale obecność w tym rejestrze ciąż będzie wyłącznie za zgodą zainteresowanej. I więc skończy się ten okres takiej bardzo przykrej, takiej ciemnej dwuznaczności wokół tego, jak się traktuje w Polsce ciężarne kobiety. Obiecałem także Państwu informację dotyczącą pracy komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Otrzymałem ten wstępny raport od pana generała Strzyka, szefa tej komisji, i ten raport ma charakter organizacyjny i metodologiczny. Nie chcę Państwa zanudzać tutaj szczegółami. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że z tego wstępnego raportu wynika jednoznacznie, że komisja będzie tak działała, jak sobie to wyobrażaliśmy. Mi osobiście na tym bardzo zależało. Za chwilę wytłumaczę dlaczego. Żeby ta komisja badała rzeczywiste zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich i białoruskich służb na życie gospodarcze, społeczne, na politykę w Polsce, a nie żeby komisja była takim młotem na czarownicę z opozycji, no wiecie, takim narzędziem do atakowania tu naszej krajowej opozycji czy oponentów politycznych. To jest absolutnie kluczowa sprawa. Komisja prowadzona przez generała Strzyka będzie badała zdarzenia, które łączą dwa fakty, że powstaje szkoda dla interesów państwa czy państwowej gospodarki i że ta szkoda jest związana wpływem, działalnością służb rosyjskich lub białoruskich. Tego typu działania będą nas interesowały. Profesorowie, naukowcy, ludzie, którzy się na co dzień zajmują dezinformacją, wpływem na decyzje gospodarcze, wpływem na decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa, będą gromadzili fakty i dane, które pokażą, gdzie, w jakich miejscach te wpływy rosyjskie, białoruskie miały miejsce, na ile osłabiły bezpieczeństwo państwa czy interesy gospodarcze państwa polskiego. Natomiast to nie będzie komisja, która ma wyeliminować przeciwników politycznych. Ja chcę tutaj bardzo wyraźnie to podkreślić. Podjęliśmy wspólnie z panem generałem Strzykiem decyzję, że raport ten już z substancją, czyli z wynikami merytorycznymi pracy komisji. Trochę czasu zajęło nam, bo wiecie, trzeba było certyfikować wszystkich członków komisji. Pełny dostęp do materiałów klauzulowanych, zbudowanie harmonogramu prac, identyfikacja zasobów archiwalnych, dokumentalnych, do których będą chcieli dotrzeć członkowie komisji. To wszystko stało się jakby treścią 24 spotkań dotychczas tej komisji i na tej podstawie zbudowano ten raport organizujący pracę komisji. Przedstawimy pierwszy raport z ustaleniami 29 października na posiedzeniu rządu, a po posiedzeniu rządu publicznie i będzie to pierwszy raport ten zawierający już konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące tych domniemanych działań obcych służb i obcych wpływów. Powiedziałem, że dla mnie było bardzo istotne i pewnie się Państwo nie zdziwicie, bardzo istotne to, że charakter tej komisji jest zupełnie inny niż komisji, która została powołana przez naszych poprzedników.
w trakcie naszych prac dotarłem do dokumentu, który pokazuje, o co tak naprawdę chodziło poprzednikom. 2 dni po wyborach, a więc 17 października, szef tamtej komisji, pan Cęckiewicz, zwrócił się do szefostwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z takim zamówieniem. Zamówieniem na teczki akt osobowych żołnierzy i funkcjonariuszy. I tu padają nazwiska szefów polskich służb, którzy prowadzili te służby wtedy, kiedy byłem premierem. Między innymi generała Pytla, generała Noska, dzisiejszego wiceszefa służby i wówczas też wiceszefa Krzysztofa Duszy. To nie jedyne teczki, których domagał się pan Cęckiewicz. Zwrócił się także z prośbą o dostarczenie mu wszelkich materiałów zgromadzonych w procedurach operacyjnych dotyczących generała Mirosława Różańskiego. To był wtedy 2 dni po wyborach świeżo wybrany senator z ówczesnej opozycji, z Trzeciej Drogi. Jarosława Stróżyka, dzisiaj szefa służby i szefa tej komisji. Generała Mieczysława Cieniucha czy generała Mieczysława Gocuła. To po wyborach było głównym celem komisji pana Cęckiewicza. Zebranie haków, ewentualnych haków, dokumentacji, która mogłaby wyeliminować z życia publicznego, a może i coś gorszego, właśnie te osoby. Rzecz ciekawa, że zażądał także teczki materiałów sprawy operacyjnej prowadzonej przez dawne WSI, kryptonim Szpak ta sprawa miała, oraz wszystkich innych materiałów zgromadzonych w teczce akt, które obejmowały Radosława Sikorskiego. Warto przypomnieć, że kilkanaście dni później, zanim powstał mój rząd, zanim zostałem powołany przez prezydenta Dudę na funkcję premiera polskiego rządu, komisja pana Cęckiewicza, nie wykonując właściwie żadnych istotnych prac dokumentacyjnych, wygłosiła wstępną rekomendację, nie wiem czy państwo pamiętacie. I ta rekomendacja brzmiała w sposób następujący. Osoby, i tu padły nazwiska, nie powinny pełnić żadnych funkcji publicznych. To było na kilka dni przed powierzeniem mi funkcji premiera przez prezydenta Dudę. Wśród tych osób był dzisiejszy szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, do niedawna minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy szef koordynator służb i minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak i moja skromna osoba. Znaczy taki był cel działań tamtej komisji. Komisja powołana na mój wniosek, prowadzona przez generała Stróżyka, będzie badała procesy i realne zagrożenia. Też pojawią się na pewno i nazwiska, i konkretne fakty, ale nie będą one gromadzone w celu uderzania w opozycję czy oponentów politycznych. To mogę państwu zagwarantować. Dziękuję. To tyle, jeśli chodzi o mój komunikat. Ale mamy czas na kilka pytań, także zapraszam do mikrofonu. Dzień dobry, Dawid Rydzyk, TVN24. Ja słucham. Panie premierze, mam pytanie, czy według pana wiedzy te informacje, te dokumenty, które dostarczyliście państwo na prośbę PKW z RCL-u i z NASK-u, czy wartość omawianych tam spraw, działań przekracza tę barierę 400 000, która oznaczałaby jakieś działanie w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości? I czy które maile, dokumenty z Rządowego Centrum Legislacji, które pan, jak rozumiem, widział po tym, jak odzyskaliście je z backupów, o których pan ostatnio mówił,
według pana przesądzają sprawę, że to Rządowe Centrum Legislacji działało na rzecz kampanii wyborczej? Po pierwsze, na szczęście jest tak, że to nie pieniądze wygrywają wybory. Ja nie mam żadnej pokusy, żadnej żądzy, takie wiecie, żeby odebrać subwencje, te dotacje państwowe jakiejkolwiek partii politycznej. Gdyby pieniądze wygrywały wybory, to 15 października PiS byłby bezkonkurencyjny. Jeśli uważamy, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna bardzo poważnie przeanalizować całą dokumentację, którą wysłano, to przede wszystkim dlatego, żeby nie było takiego poczucia, że można zrobić wszystko, można zrobić każde łajdactwo, można zrobić każde nadużycie, a z tego tytułu nie ma żadnych konsekwencji. Słuchajcie, jakiś mały błąd księgowy, ja już nawet nie pamiętam, czego on dotyczył, ale jakiś nieistotny błąd księgowy, nie zagarnięcie jakichś publicznych pieniędzy na rzecz kampanii wyborczej, nie wykorzystywanie urzędów czy urzędników do robienia kampanii wyborczej, nie te setki milionów użytych pośrednio lub bezpośrednio w kampanii, ale mały błąd spowodował kiedyś, nie tak dawno, że Polskie Stronnictwo Ludowe straciło wszystkie dotacje. Jakiś mały błąd proceduralny spowodował, że Polska 2050 miała poważny problem. Czy Nowoczesna? Nowoczesna. Byłoby czymś bardzo demoralizującym, gdyby cała Polska czy z przecieków, czy z formalnych komunikatów ilość tych nadużyć i zakres, i taką bezczelność i kompletną, bo to bezwstydne było działanie wręcz. Ja nie mam żadnych wątpliwości. I gdyby to pozostało bez kary, to ludzie mogliby słusznie pomyśleć, że właściwie cały wysiłek także wyborców idzie na marne. Więc ja bym bardzo chciał, żeby państwo, ja nie chcę wpływać, nie mam żadnego mandatu, żeby wpływać na działania Państwowej Komisji Wyborczej, ale o jedno mogę prosić, chyba tak jak każdy inny obywatel, żeby bardzo rzetelnie przeanalizowała całą tę dokumentację. Jeśli chodzi o to, co działo się w tym budynku za pana ministra Szczuckiego, to z dokumentacji, jaką wysłano do PKW, wynika jednoznacznie, że zarówno pracownicy podlegli panu Szczuckiemu, jak i środki będące w dyspozycji służyły tej kampanii. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Ja nie mogę rozstrzygać o tym, czy to wystarczy PKW, czy nie wystarczy. Ale z całą pewnością tylko dokumentacja wysłana stąd, z RCL-u, powinna wystarczyć 100-krotnie w porównaniu do tamtych decyzji sprzed lat, żeby podjąć kroki bezwzględne wobec sprawców tego. To ja nie mam tu cienia wątpliwości, ale tak jak powiedziałem, to nie jest moja kompetencja, żeby tu rozstrzygać. Ja mam opinię taką, ale nie będę przecież w żaden sposób wpływał na działania PKW. Kolejne pytanie. Barbara Erling, Reuters. Panie premierze, chciałam się zapytać, jak Polska odnosi się do ukraińskiego ataku na Kursk? Czy popieramy ten ruch i czy Ukraina konsultowała swoje plany z członkami NATO i czy nie przeszkadza członkom NATO to, że broń, która jest wysyłana do Ukrainy do obrony, jest wykorzystywana w Rosji do ataku? Byłbym bardzo ostrożny z takimi sformułowaniami, jak to ostatnie zdanie, jakie padło w pani pytaniu. Działania Ukrainy są działaniami obronnymi. To, co wojska rosyjskie lotnictwo wyczynia na terenie Ukrainy, to nosi znamiona ludobójstwa, nieludzkich zbrodni. I Ukraina ma pełne prawo toczenia wojny w taki sposób, aby możliwie skutecznie sparaliżować Rosję w jej agresywnych zamiarach. Oczywiście na tym najwyższym poziomie politycznym jesteśmy w stałym kontakcie. Jeśli pani mnie pyta, czy jestem zaskoczony tą niekonwencjonalną, dla niektórych niespodziewaną zmianą sytuacji na froncie, nie jestem zaskoczony, ale oczywiście nie ma mowy o konsultacjach
o konsultacjach polegających na tym, że ktoś w Kijowie uzgadnia ze mną, którego dnia gdzie kto ruszy. No, wiadomo, że nie. Natomiast nasze stanowisko nie zmienia się ani na jotę. Wspieramy Ukrainę w wojnie, która jest wojną obronną i w ogóle nie ma tutaj o czym dyskutować. I ja sobie zdaję sprawę, że i wszyscy wiemy o tym, że jakie są ryzyka. Największym ryzykiem dla Polski, dla Europy jest przegrana wojna przez Ukrainę i wygrana Rosji. To jest ryzyko, które bezpośrednio dotknęłoby Polskę i moim zdaniem całą Europę. I dlatego działania Ukrainy, które uniemożliwiają ten scenariusz, są także działaniami na rzecz naszego bezpieczeństwa. Nie mam żadnych wątpliwości. Ukraina dobrze wie, jaka broń przeznaczona przez zachodnich sojuszników, jaka jest przeznaczona do jakich działań. I jestem przekonany, mam w ogóle nie tylko wrażenie, ale i wiedzę, że nie dochodzi do nadużycia zaufania naszego, polskiego, amerykańskiego, europejskiego ze strony Ukrainy. Więc no i mam nadzieję, że to się nie zmieni. I następne pytanie. Dzień dobry, Aleksandra Matysek, Fakty TVN. Panie premierze, czy wiedzą już państwo, jaki zakres będzie tematów, którymi zajmie się komisja, wracając jeszcze do tematu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów? No, zróbmy tak, że ja ten skrótowy, to znaczy podsumowanie i skrótowy opis dotychczasowych efektów i szczegółowy zakres działań i osoby odpowiedzialne, zaraz po konferencji prasowej wywiesimy to. No bo ja mam ten dokument, mogę go przeczytać, no ale to będziecie państwo tym być może znużeni. Generalnie będziemy zajmowali się wpływami na przykład w spółkach Skarbu Państwa, więc na polską gospodarkę i pewne decyzje gospodarcze, na decyzje dotyczące odstąpienia na przykład od uzbrojenia. Tutaj no takim, to weźmiemy na pierwszy ogień, decyzją pana Macierewicza odstąpiono od programu Karkonosze. To był program bardzo zaawansowany technologicznie, takiego naszego autonomicznego polskiego tankowania samolotów, głównie F-16 w powietrzu. Wymagało to zakupów i ścisłej współpracy, w tym przypadku z Holandią i z Niemcami. Z bliżej nieznanych powodów ten program został przerwany, z ewidentnymi stratami dla polskiego bezpieczeństwa. To jest jedna z ilustracji tego, czym komisja się będzie zajmowała. W tej chwili komisja rejestruje ewidentne przypadki wpływania propagandy rosyjskiej w polskich mediach. I będziemy badali, pamiętacie państwo, no ten głośny wywiad na przykład z ambasadorem Rosji w przeddzień ataku Rosji na Ukrainę. To jest jeden z klasycznych tematów do zbadania, jakim cudem pan rosyjski ambasador dostał takie forum, żeby rosyjską propagandę i interpretację zdarzeń móc upowszechniać w Polsce. Jest cały ten wielki dział dezinformacji. Na czele tych działów stoją profesorowie, m.in. profesor Lipowicz, profesor Demczuk, ambasador Chłoń, nasz były ambasador w Moskwie, także stoi na czele jednej z tych dziedzin. Ale myślę, że najciekawsze będzie to, co przedstawię jako konkluzję. Dziękuję bardzo. Panie premierze, wracając jeszcze do igrzysk na chwileczkę. Polski Komitet Olimpijski chce przejąć sport wyczynowy. Czy to jest dobry pomysł i jak pan premier ocenia pomysł ministra Nitrasa i Ministerstwa Sportu dotyczący przedstawienia wydatków przez związki sportowe i Komitet Olimpijski? Ja nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą wiecie, sportowcy też nie mają żadnych wątpliwości, że trzeba bardzo dokładnie zbadać, w jaki sposób pieniądze, to są z reguły pieniądze publiczne, wprost z budżetu państwa, więc od podatników albo ze spółek Skarbu Państwa, w jaki sposób te pieniądze są wykorzystywane, no bo oczekiwania były większe, nie oszukujmy się. Mamy swoich bohaterów, miałem tą satysfakcję im dziękować wczoraj, ale przecież wszyscy wiemy, że te wyniki są słabe. Znaczy nie ich, ale wyniki generalnie
Polski na tej olimpiadzie były zaskakująco słabe. Natomiast no jest dość uzasadnione przekonanie, że tych środków publicznych na sport, w tym na sport olimpijski, poszło bardzo dużo. Więc jest pytanie, czy one były właściwie wydawane. Myślę, że pan przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Piesiewicz, powinien pomóc nam bardzo dokładnie zanalizować, co się stało z tak dużymi środkami, dlaczego one nie wypracowały polskiego sukcesu i chyba powinien tutaj się zająć tym, albo pomóc przynajmniej odpowiednim służbom, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wyjaśnieniu obiegu pieniędzy, co się stało z tymi pieniędzmi, czy rzeczywiście wszystkie pracowały na rzecz sportowców i ich wyników. Wątpliwości nasuwają się i to bardzo różne. Nie ma co polować na czarownicę, ale to rozliczenie jest niezbędne, żebyśmy za 4 lata w Los Angeles, za 8 lat mogli z większą satysfakcją oglądać te igrzyska i na pewno wszyscy czują, że polski sport wymaga naprawy. I nie chodzi o wysiłek sportowców, tylko o działaczy, o związki, o Polski Komitet Olimpijski. Jeśli tam coś nie gra, to musimy to jak najszybciej wyświetlić. A pomysł, żeby PKO, który raczej wymaga przebadania, żeby przejął setki milionów złotych publicznych pieniędzy dodatkowych na sport wyczynowy, wydaje mi się odlotowy. Znaczy to bez aluzji, ale rzeczywiście mam wrażenie, że ktoś odleciał. I następne pytanie. Dzień dobry, Bartłomiej Szlak, TVN24. Panie premierze, w kontekście tego, co w deklaracjach było państwa priorytetem, czyli wymiaru sprawiedliwości, naprawy wymiaru sprawiedliwości, panu się podoba tempo, w którym działają w sprawie Marcina Romanowskiego? No i też z drugiej strony, czy panu się podoba w kontekście odpolityczniania sądów to, że sędzia Chmielewski, deklarujący się publicznie w mediach społecznościowych jako wasz sympatyk Koalicji Obywatelskiej, wyznaczony do sprawy wyłączenia sędzi Rusin-Batko, która sama złożyła wniosek o wyłączenie, wyłącza też z urzędu drugiego sędziego Dziwańskiego z tego składu? Kompletnie nie ma znaczenia, czy mi się coś podoba, czy nie. Jedna rzecz mi się podoba we mnie, to znaczy, że ja będę konsekwentnie unikał i nie dam się sprowokować w żaden sposób i przez nikogo w komentowanie czy wpływanie na decyzje sędziów. I to mi się podoba u mnie, że naprawdę nie mam takiej pokusy i nie będę tolerował także u moich współpracowników jakichkolwiek prób wpływania na decyzje sędziowskie. Czy one są korzystne, czy niekorzystne. Z mojego punktu widzenia polityki, bez znaczenia. Sędziowie są od tego, żeby podejmować decyzje, nie oglądając się na polityków. Czy sędziowie mają sympatie polityczne? Zakładam, że każdy w Polsce, kto skończył 18 lat i na przykład chodzi na wybory, to pewnie ma jakieś poglądy polityczne i sympatie polityczne. No, cieszmy się naprawdę z tego, że w dzisiejszej Polsce nie ma sędziów, którzy organizują się w grupę hejterską, której zadaniem jest wykańczanie innych sędziów. Bardzo bym chciał, żebyśmy docenili wysiłek i ministra Bodnara, ale też środowiska sędziowskiego, prawniczego na rzecz odbudowy. To zajmie nam jeszcze miesiące, a może i lata, bo dewastacja tego wymiaru sprawiedliwości była przecież nieporównywalna z czymkolwiek w ostatnich 30 latach. Naprawdę. Więc bardzo bym was prosił, ja wiem, że nie jest to łatwe, ale o pewną wyrozumiałość. My chcemy postępować praworządnie. Nam do głowy nie przyjdzie, żeby używać siły bez uzasadnienia i merytorycznego, i prawnego, bez decyzji sędziego, bez działań prokuratury. Tak, oni działają bardzo rzetelnie. Czy to oznacza szybko? Nie, nie zawsze. Ale ja wolę, no za chwilę będzie kolejna sprawa dotycząca, nie wiem, rozwojowa bardzo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Słuchajcie, ja mam dość dużą wiedzę na temat tego, no z racji, że to jest jedna z instytucji, które podlegają premierowi. Ja mam naprawdę dużą wiedzę, ja mógłbym już dzisiaj książkę napisać o tym, co tam się działo. Ale milczę i czekam spokojnie na dochodzenie i na działania prokuratury. I nic mnie nie wytrąci z tego przekonania, że po to budujemy niezależny wymiar sprawiedliwości, żeby on działał nie na
na zasadzie, że Tusk popędza, to oni będą działali szybciej. Niech działają tak, jak uważają za stosowne. Z punktu widzenia szczególnie państwa, bo media są też od tego, żeby pilnować praw obywatelskich i wolności, to ja powiem wam szczerze, powinniście się cieszyć, że pan Romanowski jest na wolności, skoro tak zdecydował sąd, a nie, że siedzi, mimo że sąd ma inne zdanie. To nie areszt śledczy będzie decydował o tym, czy pan Romanowski jest winny, czy nie, tylko dobrze przygotowana dokumentacja przez prokuraturę, rozprawa i wyrok sądu. Ja nie wiem, bo też czasami mam takie wrażenie, że ja nie cierpię z tego powodu, że pan Romanowski nie poszedł do aresztu. To nie jest tak, że kładę się spać i myślę, warto byłoby kogoś wsadzić. Ale myślę, że dla was to też nie jest jakieś hobby szczególne, żeby tam trzymać kciuki za prokuraturę, żeby wsadziła jak najwięcej ludzi. Trzeba postępować praworządnie. Pan Romanowski doczeka się sprawiedliwości. Może być pan tego na 100% pewien. I ci, którym prokuratura przed sądem udowodni łamanie prawa, nadużycia, wykorzystanie środków publicznych, zorganizowaną działalność przestępczą, oni wszyscy prędzej czy później znajdą się w więzieniu. Ale najważniejsze jest, ponieważ to są sprawy masywne, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że znajdą się tam w tym więzieniu dzięki działaniu wymiaru sprawiedliwości, a nie nacisku dziennikarzy czy polityków. Proszę następną osobę. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna PAP. Panie premierze, minister finansów poinformował dzisiaj, że działania osłonowe dotyczące cen energii będą ujęte w budżecie na przyszły rok. To chciałbym podpytać, jakie to będą kwoty, koszty dla budżetu i jakie to konkretnie działania? I na kolejny rok, na 2025 też kwestia wakacji kredytowych. Czy rząd planuje ich wydłużenie? Ewentualnie w jakich warunkach mogłyby być wydłużone? Tutaj pytam w kontekście też lipcowych zapowiedzi prezesa Glapińskiego, który powiedział, że stopy procentowe mogą być na obecnym poziomie nawet do 2026 roku. Dziękuję. Wydaje się coraz bardziej oczywiste, że decyzje, jeśli chodzi o stopy procentowe, chyba są nacechowane jakimś negatywnym stosunkiem pana prezesa Glapińskiego do dzisiejszej polskiej rzeczywistości. Bardzo bym chciał, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego czuł się jednak też jakoś tam współodpowiedzialny za kondycję gospodarczą, finansową kondycję naszej ojczyzny. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta restrykcyjna, taka jastrzębia polityka pana Glapińskiego nie ułatwia Polsce realizacji tego ambitnego zadania, jakim jest jeden z największych wzrostów gospodarczych w Europie. On jest możliwy ciągle, ale na pewno bardzo by pomogło, gdyby pan prezes Glapiński pomyślał życzliwiej o Polsce i o naszych polskich potrzebach. Jeśli chodzi o kwestię cen energii, jak wiecie, mamy bon, który osłania w dość dużym stopniu tych, którzy są, czy mogą być najbardziej dotknięci podwyżkami cen energii. Nie można było w nieskończoność mrozić kosztów energii na poziomie z tego najbardziej krytycznego momentu, bo żeby też to było jasne dla wszystkich, i tak Polki i Polacy za to płacili. Znaczy, to nie jest tak, że jak my jako rząd podejmujemy decyzję, że ceny energii są niższe niż wynika to z rynku i kalkulacji firm, to że to nikogo nie kosztuje. To kosztuje polskich podatników, bo trzeba później to wyrównywać i mówimy o miliardach, dziesiątkach miliardów złotych producentom, dystrybutorom energii. Dlatego szukamy takich rozwiązań, które będą osłaniały tych, którzy mają najciężej, i tutaj nasza polityka się nie zmieni. No i będziemy oczywiście szukali sposobów, żeby jak najszybciej uwolnić Polskę od tego ciężaru, jakim jest najdroższa w tej chwili energia w Europie. Te zaległości, wieloletnie zaległości spowodowały, że mamy ciągle energetykę opartą na węglu i nieszczęśliwie się stało, że ten typ energii w związku z emisjami jest najdroższy w Europie w tej chwili.
Więc czeka nas ta gigantyczna robota. Już zaczęliśmy ją w pierwszych dniach rządzenia, żeby zmienić strukturę polskiej energetyki, ale tu efekty, no, będziemy musieli chwilę poczekać. O wakacjach kredytowych nic w tej chwili mądrego nie powiem, przepraszam, ale no, postaram się jak najszybciej do PAP-u dostarczyć informacje, jakie są tutaj propozycje ministerstwa. Mamy czas na ostatnie 2 pytania. Piotr Witkowski, przerwać. Polsat News. Chciałem na chwilę wrócić jeszcze do Igrzysk Olimpijskich. Szef PKO Radosław Piesiewicz zarzuca ministrowi sportu, że to on jest odpowiedzialny za wyniki, za nieprzekazanie dostatecznych środków. Dziś powiedział, że minister sportu próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność, ale jednocześnie zapowiada wystosowanie do pana, do prezydenta Dudy, do ministra sportu zaproszenia na wrzesień do wspólnej dyskusji na temat kondycji sportu. Czy pan takie zaproszenie by przyjął od Radosława Piesiewicza? Znaczy, chyba nie trzeba komentować prób przerzucania się odpowiedzialnością. Wiecie, to jest też takie no, niepoważne. Każdy, kto zna się trochę na sporcie, szczególnie na sporcie olimpijskim, dobrze wie, że ten cykl przygotowania do zdobycia medalu to nie jest ani rok, ani 2, ani 5. Powinniśmy się wspólnie zastanowić rzeczywiście, niezależnie od tego, kto rządził kiedyś, kto rządzi dziś, kto będzie rządził jutro, jak przebudować polski sport, żeby te pieniądze lepiej pracowały, te publiczne pieniądze, nie mam wątpliwości. Czy pan prezes Piesiewicz jest najlepszym kandydatem do uzdrawiania sytuacji, jeśli chodzi o środki finansowe w polskim sporcie? Na razie postawię tylko jeden wielki znak zapytania nad tą tezą. Jedno nie ulega wątpliwości. Tak się składa, jak państwo wiecie, że wszystkie środki, które są w dyspozycji ministerstw, w tym ministra sportu, to są środki transparentne. W Ministerstwie Sportu niczego nie można ukryć. Żadnej złotówki. Każdy obywatel może sprawdzić, na co została wydana, czy będzie wydana nawet pojedyncza złotówka przez ministerstwo, bo takie są przepisy. My chcemy wyświetlić sytuację na styku spółki, Polski Komitet Olimpijski, związki sportowe, kluby. Bo to nie jest transparentny system i wszyscy o tym wiemy. I pan Piesiewicz też będzie musiał wyjaśnić, co się stało z pieniędzmi, które zostały przeznaczone na olimpijski sport, dlaczego tak słabo zapracowały. I każdy, kto zna trochę realia polskiego sportu, wie, że na poboczu wielkich sportowych emocji działa dość liczna grupa ludzi, która zarabia wielkie pieniądze na tym. Na pośrednictwie, na załatwianiu. I to musimy wyjaśnić. Ja nie powiem, że to pan Piesiewicz, czy pan prezydent Duda, czy pan premier Morawiecki są winni temu, że mało medali było, bo to jest wstydziłbym się, gdybym używał takich argumentów. Albo że pan prezes Kaczyński jakoś tam się angażował bardzo w sport negatywnie czy pozytywnie. No nie będę takich bzdur opowiadał. Ale rozmowa o polskim sporcie musi się zacząć i zacznie się. Właśnie się zaczyna w tej chwili. Także decyzjami, które podejmujemy na poziomie, za który ja odpowiadam. Musi się zacząć od wyjaśnienia wszystkich okoliczności finansowania polskiego sportu. Bez tego nie ruszymy. Było mi bardzo miło, kiedy usłyszałem wczoraj od sportowców, na przykład od trenerów pani Julii Szeremety, że pan minister Nitras zdążył im pomóc. Jeszcze przed olimpiadą. I to nie moje słowa, to słowa ekipy pani Julii Szeremety, że ta pomoc z refleksem udzielona przez ministra Nitrasa ich zdaniem przyczyniła się do sukcesu pani Julii Szeremety, bo uratowała ich z pewnej dość skomplikowanej sytuacji. Więc nie mam żadnych zastrzeżeń do działań w tym króciutkim czasie, w jakim minister Nitras odpowiada za polski sport. A jeśli pytacie mnie, do kogo mam więcej zaufania, jeśli chodzi o
o pieniądze i misję publiczną, czy do pana Piesiewicza, czy do pana ministra Nitrasa, to chyba nie muszę nikogo zapewniać, jak jest. Ostatnie pytanie. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, TVP Info. Panie premierze, o 2 kwestie chciałbym zapytać. Pierwsza to sprawa tych rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości. W minionym tygodniu mówił pan o tych 100 miliardach, o 90 instytucjach, w których te kontrole są przeprowadzane. Więc panie premierze, jakie to dokładnie są instytucje i czy może po tych kilku dniach ma pan jakieś nowe informacje na ten temat? Jakie są wyniki tych audytów na przykład? I ta druga kwestia, czy pan już wie, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski? Ja państwa odsyłałem i nieprzypadkowo do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, pana Marcina Łobody. On zresztą chyba nie dalej jak wczoraj, czy przedwczoraj w mediach tłumaczył te elementy działania Krajowej Administracji Skarbowej i generalnie tego zespołu, który pracuje, zespołu urzędników na skrzyżowaniu minister sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych, minister finansów, ale z rolą wiodącą pana ministra Marcina Łobody, odpowiedzialnego za no kiedyś powiedzielibyśmy policję skarbową i celną. Jeśli macie niedosyt informacji, poproszę pana ministra Łobodę, żeby jeszcze w tym tygodniu przekazał precyzyjną informację, to znaczy całą listę 90 instytucji i dlaczego mówimy o 100 miliardach. Też chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Ja wiem, że łatwo tak uprościć, ale mówimy, że mniej więcej 100 miliardów złotych to jest obszar badania nieprawidłowości. Ile dowiedziemy, to już jest działanie tych odpowiednich służb. Ile ukradziono, ile sprzeniewierzono, ile użyto w niewłaściwy sposób, z naruszeniem przepisów. Natomiast to, że Krajowa Administracja Skarbowa uznała za niezbędne skontrolowanie wydatków na poziomie 100 miliardów, mówi jakby za siebie. Zresztą te pierwsze działania przyniosły, jak wspomniałem w czasie mojej konferencji prasowej, bardzo szybko przyniosły efekty, no bo jeśli mówimy o wnioskach o odzyskanie 3 miliardów złotych i o stwierdzeniu, że 5 miliardów złotych to jest skala w tej chwili już stwierdzonych nadużyć, no to pokazuje, że ten zakres badań tak szeroki jest niestety jak najbardziej uzasadniony. I tak jak powiedziałem, ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, będą także was systematycznie o tym informowali. To drugie pytanie o kandydata na prezydenta? Czy ja wiem? Tak, wiem. Dziękuję.